Dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiamy z przepięknego Ubud. Dzisiaj nie pada, wczoraj jak przyjechaliśmy niestety pogoda była słaba, więc dużo nie zobaczyliśmy. Dzisiaj jest trochę lepiej, chociaż też tak deszczowo bym powiedział, ale postanowiliśmy, że pokażemy Wam jedną z największych atrakcji tego miasta, czyli Idziemy do Monkey Forest, czyli lasu małp. naszła nas ochota na zmiany. Postanowiliśmy wynieść się z plaży. Na plaży spędziliśmy sobie 3 fajne dni, a teraz przyjechaliśmy do centrum wyspy. Jesteśmy w Ubud. Jak widzicie, troszeczkę pogoda nie dopisuje, ale w takich warunkach dżunglowych deszcz też ma swoje uroki. Pokażemy Wam, jak tutaj zamieszkamy na najbliższe dni. Wynajęliśmy sobie taki apartamencik. Spójrzcie, jaką mamy fajną wannę. Mamy oczywiście też prysznic. Mamy umywalkę, ale ta wanna nas naprawdę urzekła. A tak wygląda reszta naszego pokoju. Przepiękne łóżko. Tutaj miejsce do pracy. I jest jeszcze balkon, także będzie można podglądać sobie małpy, które mieszkają w tym oto lesie. Mamy również basen, więc w razie czego będzie można się ochłodzić. Ale jedyne, o czym tutaj wszyscy mówią, to o małpach, żeby uważać, rzeczywiście nie zostawiać rzeczy, bo właśnie jesteśmy zaraz obok Monkey Forest. Jak widzicie, niestety pada, ale samo Ubud nadal przepiękne. Bardzo fajny klimat. Będziemy się tu świetnie bawić. A tutaj już widać te małpy, o których mówiliśmy. Wszędzie sobie chodzą, gdzie tylko chcą. My tym bardziej idziemy w jakieś takie główne miejsce, na główną ulicę. No i cóż, staramy się dotrzeć i przeżyć, bo tutaj wszyscy jeżdżą jak chcą po takich bardzo wąskich uliczkach. Dojście do lasu wcale nie jest takie, wiecie, romantyczne i spokojne, jakby Wam się wydawało, że idziecie przez dżunglę. Ubud jest bardzo ruchliwym miastem, musicie brać to pod uwagę. To sprawia, że takie pierwsze wrażenie z tego miasta wcale nie jest najlepsze, ale później jest tylko lepiej. Bali jest bardzo klimatycznym miejscem. To musicie przyznać, że takie rzeźby jeszcze porośnięte mchem wyglądają naprawdę przepięknie. Jak widzicie, trochę ludzi tu jest. Także jest to bardzo, bardzo popularne miejsce. Jedna z największych atrakcji w tym mieście. Dotarliśmy do wejścia. Jak widzicie, sporo ludzi. Idziemy kupić bilety. Zobaczymy, ile kosztują. Damy Wam oczywiście znać. Kupiliśmy bilety bez problemu, zapłaciliśmy kartą, czy kartą, czy gotówką. Wszystko kosztuje tyle samo. Wejście dorosłej osoby 80 000, czyli no jakieś 20 zł. Wchodzimy do świętego lasu małp. I wszędzie spotkacie małpy. Małe, duże, stare, młode. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Ja czytałem, że mieszka tutaj prawie 2000 małp. Jakbyście się zastanawiali, to jest to bardzo, bardzo popularne miejsce. Małpy są dosłownie wszędzie, więc warto zwracać na to uwagę. No a my co? Przechadzamy się po takich pięknych uliczkach. Jest naprawdę bardzo fajnie i czekamy, aż dojdziemy do pierwszej świątyni. Opowiemy Wam o kilku podstawowych zasadach, które musicie wiedzieć, wchodząc do tego miejsca. Po pierwsze, pod żadnym pozorem nie wolno zaczepiać małp, nie wolno patrzeć im w oczy i nie wolno ich karmić. Nie wolno ich głaskać, bo jak głaszczecie, to może przyjść niezadowolony rodzic, żona albo mąż i na Was nakrzyczeć. Dokładnie, a jak już was zaczepi, to musicie być bardzo ostrożni, no bo wiecie, małpy przenoszą wszelkiego rodzaju choroby. Tutaj nie stwierdzono w przypadku ścieklizny, ale nigdy nie wiecie. Natomiast druga sprawa jest, nie możecie tutaj wnosić żadnych takich plastikowych torebek, opakowań szeleszczących, jedzenia, picia, rzeczy, które mogą przyciągnąć małpy. Dotarliśmy do głównej świątyni.
Budynki wyglądają na całkiem spore. Ja może wam dam znać, że na terenie tego kompleksu są 3 świątynie i są one z połowy XIV wieku. Zobaczcie, jak się robi selfie z małpą. Pan daje małpie coś do jedzonka i cyka zdjęcia w tym samym czasie. A tutaj jest kolejka do kupienia właśnie zdjęcia z małpą z selfie. Kosztuje to 50 000 rupii. Tak świątynia wygląda w środku. Wygląda naprawdę na starą. Po bokach macie jakieś dodatkowe budynki. No i tutaj nie można wchodzić, można ją podziwiać tylko z zewnątrz. A całe to miejsce wygląda tak, że jeżeli komuś ma się przydać, to róbcie screenshota. Kolejne miejsce na selfie. Nie wiem do końca, czy nam się to podoba i czemu to jest legalne, ale no co zrobić. Bardzo, bardzo popularne jest to. Wszyscy sobie robią te zdjęcia. 50 000 rupii to kosztuje. Tutaj macie małpę, która przyszła sobie na wyżerkę do swojej kuchni. Tak to mniej więcej wygląda. Jedzą 3 razy dziennie. Przechowuje się jedzenie w takich pojemnikach. Wygląda trochę jak jakieś ziemniaki. Podstawowe informacje odnośnie tego parku. Ma on 12,5 hektara. Jest cały czas powiększany. Obecnie został powiększony o tak zwany nowy las. Zamieszkuje go 1059 małp, które są podzielone na 7 grup i one trzymają się razem, mieszkają w różnych częściach parku. I jest czynny do godziny 17 i to jest ważne, żeby pamiętać, no bo tutaj łatwo przegapić tą godzinę 17, ale później już niestety was tutaj nie wpuszczą. Doszliśmy teraz do walijskiego cmentarza, który znajduje się po mojej lewej stronie. Tu jest taka tradycja, że ciała są chowane, natomiast raz na 5 lat ciała są wykopywane z ziemi i kremowane zgodnie z tradycją tutaj hinduistyczną na Bali. Dotarliśmy do świątyni, gdzie kremuje się zwłoki, no i możemy sobie ją porównać z tymi, które widzieliśmy w Varanasi. Świątynia sama w sobie nie jest zbyt duża. To, co nam się na pewno podoba, to, że one są takie czarne, te kamienie. To jest naprawdę wyjątkowe tutaj na Bali, ale na pewno robi wrażenie. Świątynia ta jest oczywiście zamknięta, można ją podziwiać tylko z zewnątrz, ale jak podejdziecie sobie pod bramę i my polecamy tą taką boczną bramę, to wtedy możecie sobie dokładnie zobaczyć, co tam się dzieje. Jest tu też bardzo dużo małp. Małpki lubią się tu bawić. Detale w tych świątyniach są naprawdę niesamowite. Spójrzcie, jakie przepiękne są te rzeźbienia. Wygląda to naprawdę super. W braku lepszego słowa powiem super. Jako że wszędzie tu widać małpy, również takie malutkie, to mogę wam dać znać, że są to makaki. Mają one do 11 kg, także mogą być całkiem ciężkie. Kobiety żyją 20 lat, faceci lat 15. A tutaj 2 małpki się wyskubują. Wiecie, to taki prysznic popołudniowy. To, co robi tu największe wrażenie, oczywiście poza małpkami, to jest architektura. Ona jest jedyna w swoim rodzaju. Mi najbardziej przypomina Angkor Wat. I naprawdę ten mech na tych czarnych kamieniach jest niesamowicie fascynujący i daje taką aurę tajemniczości, która się czuje, jakbym był w Tomb Raiderze. Cały gang małp przyszedł. No nie wiem, przyszedł do świątyni, to chyba się modlić. Patrzcie, jak to wygląda. Nie przeszkadzajmy im. Dziesiątki małp w jednym miejscu. Jak nie więcej, jak nie setki. Przepiękne. Patrzcie, jak grzecznie przechodzą przez ulicę.
Mamy szczęście, trafiliśmy na procesję. Nie wiemy, czy to jest codzienna procesja, czy nie, ale wygląda niesamowicie. Już trochę wiemy, czemu nie mogliśmy wejść do trzeciej świątyni. Jak widzieliście, przepiękne obrzędy balińskie. Nie do końca wiemy, co się dzieje i co to było i czy to wyjątkowa rzecz, czy taka codzienna, ale same obrzędy dostarczyły nam więcej fanu niż zobaczenie trzeciej świątyni. Zdecydowanie tak. Pięknie ludzie byli ubrani i fajnie było zobaczyć te wszystkie śpiewy i modły. Spacer po tym lesie jest jakby spacerować po takim zaczarowanym lesie. Patrzcie, wszędzie pełno mchu pokrywającego te statue. Jest tak mroczno, naprawdę klimat jest przedni. Jeszcze dodam, że główna świątynia poświęcona jest bogowi Shiwie. Także nie na darmo jest to jedno z ważniejszych miejsc dla hinduizmu. I jeszcze ostatnia rzecz, jeżeli ktoś się boi, że te małpy was zaczepiają, to jeżeli się trzymacie tych głównych zasad, czyli nie zaczepiać ich, nie patrzeć im w oczy i nie karmić, nie ma problemu. Jest naprawdę w miarę okej. One po to są tu karmione, żeby zachowywały się w miarę kulturalnie i w porównaniu z innymi tego typu miejscami naprawdę tak jest. Odbywa się właśnie karmienie. Ojej. I walki. To jest trochę brudno od tego jedzenia, więc zwróćcie też na to uwagę. Jeżeli bardzo wam zależy na idealnych zdjęciach, to chyba lepiej od rana. Jest też amfiteatr na jakieś wydarzenia. W amfiteatrze oczywiście wszędzie też małpy. Właśnie jakaś zaatakowała Gabi. Powoli wychodzimy. Zwiedziliśmy całe to miejsce. To, co możemy wam powiedzieć, to tak, ja może zacznę od siebie. Mi się podobało, chociaż jest to miejsce zaskakująco małe. Ja myślałem, że te 12,5 hektara to my będziemy tu chodzić i chodzić. Godzinka, półtorej, spokojnie, wszyscy zdążycie, wszystko zobaczycie. Za 80 000 naprawdę nie jest to wygórowana cena. Fajne świątynie, fajne zwierzaczki i nawet można tu spotkać jeleń. My nie spotkaliśmy, to jeszcze muszę poszukać. Natomiast ja się zgadzam, ja się spodziewałam, że to miejsce jest większe i co mnie denerwuje, to są te samochody i skutery, które tutaj jeżdżą ciągle dookoła i tu jest naprawdę głośno. Jest mało miejsc, gdzie jesteś wystarczająco daleko od drogi, żeby nie było słychać ruchu miejskiego. Natomiast same świątynie mega. Przypominały mi te z Kambodży, jak takie porośnięte mchem. Angkor Wat. Tak jest Angkor Wat, dokładnie. Natomiast cała otoczka na nie. Monitoring osiedlowy jest, także te kamery to takie raczej zbędne. No i najważniejsze, tutaj trzeba jeździć powoli, no bo wiecie, małpy przechodzą przez ulicę. Wróciliśmy już do naszego hotelu. Hotel wygląda tak. Ma bardzo dobrą restaurację z opinią 4,6. Ma fajny basen, pokoje też jesteśmy zadowoleni. Nazywa się Villa Sonia Bisma. Naprawdę możemy go wam polecić. Ceny są naprawdę bardzo przyjemne. 40 000, 50 000, 60. Jest to dużo tańsze niż na głównej ulicy, a główna ulica jest zaraz obok. A sama knajpa wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Przyszło jedzonko. Musicie przyznać, że wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tak wygląda, Gabi, jedzenie. W naszym hotelu znajdziecie też fajny całkiem basen.
A my mieszkamy na samej górze, więc musimy się wdrapać teraz po schodach. Nie zgadniecie, co robimy. Ja się chowam przed małpami pod naszymi drzwiami do pokoju, ale nie mam klucza, a Mikołaj utknął na schodach, bo małpa zaczęła do niego syczeć. Ja się nie mogę wychylić, bo tam jest małpa na dachu, która syczy. Także czekam, aż sobie pójdzie. Uroki życia przy lesie małp. Przeżyliśmy, jesteśmy cali, małpy uciekły. Ale mamy taki protip dla Was. Jeżeli rzeczywiście boicie się o swoje zdrowie, to wystarczy poprosić obsługę. Oni mają takie specjalne systemy, którymi odstraszają te małpy. Mają takie małe proce, jakieś kijki, którymi po prostu je starają się wystraszyć. Ale były naprawdę tak harczały niebezpiecznie na nas.